Witajcie. Duże makiety czy dioramy zawsze wzbudzają podziw i zainteresowanie. Ich wielkość i kształt ogranicza w zasadzie jedynie wyobraźnia i inwencja twórcza modelarza. Jednak proces ich tworzenia jest zazwyczaj długotrwały i złożony. Sprawa jest nieco prostsza w przypadku mniejszych dioram, zazwyczaj jako podstawka pod konkretny model. Jako gotowej bazy dla takiej podstawki możemy użyć takich choćby ramek na zdjęcia w formacie A4 czy A5. W zależności od skali nadal zmieścić można na niej sporo różnych elementów otoczenia: drogi, budynki, płoty czy tory kolejowe. Chciałbym Wam jednak pokazać, że nawet bardzo mała podstawka to również świetne uzupełnienie wykonanego modelu. Tym razem zajmiemy się więc zrobieniem takiej właśnie niewielkiej podstawki. Mini dioramy dla modelu w skali 1:100. Za jej bazę użyjemy puszki po konserwie. Do wykonania całej reszty możemy użyć materiałów takich jak gałązki i trawy, ziemia i suszona kora, polistyren, blaszki aluminiowe, PCV i kawał. Przydadzą się również klej na gorąco, wykałaczki, gips oraz różnego rodzaju korzonki i patyczki. Zabieramy się do pracy. Na przyciętym do odpowiedniej wielkości kawałku polistyrenu zaznaczam sobie orientacyjnie ukształtowanie terenu. W tym przypadku jest to brukowana droga ze skarpą. Teraz nożykiem nacinam lekko polistyren, tworząc rowki. W ten sposób rysuję fakturę drogi. Zaznaczam jej krawężniki, a następnie półkoliste linie ułożenia kamieni. Po zaznaczeniu całej długości drogi, rowki uwydatniam przy pomocy cienkiego patyczka. Zaokrągla to nieco krawędzie na linii nacięcia. Teraz znów nożykiem zaznaczam już poszczególne kamienie, po czym ponownie patyczkiem poprawiam ich linię. Aby nadać nieco zniszczony charakter drodze, wykruszam kilka kamieni. W ten sposób powstaje dziura, może to imitować np. miejsce jakiegoś wybuchu.
Przy drodze znajdować się będzie zadrzewiona skarpa. Doklejam więc podwyższenie tylnej ścianki. Kawał Kawałkami styropianu wypełniam podstawkę. Teraz mogę już przykleić moją drogę. Po zastygnięciu kleju pora uformować przyległy teren. Kilka sklejonych ze sobą warstw polistyrenu utworzy wzniesienie. Całość stapią gorącym klejem, tworząc jednolitą powierzchnię. Pora na pierwsze elementy. Małe kamienie imitować będą skały. Zaznaczam też miejsce, w których pojawią się drzewa.
Teraz smaruję całą powierzchnię terenu klejem stolarskim, a następnie posypuję całość piaskiem. W ten sposób powstaje faktura gruntu. Wszystko raz jeszcze smaruję rzadkim klejem i uzupełniam ubytki. Po zaschnięciu teren maluję w ciemnobrązowe barwy. Następnie zabieram się za pomalowanie bruku na drodze. Na początek jasno-szary kolor. Dodaję też nieco bardziej kontrastowe barwy. Jasno-czerwony, niemalże różowawy odcień. Tym kolorem maluję kilka przypadkowo wybranych kamieni. Następnie dodaję też trochę ciemniejszych i jaśniejszych odcieni szarego oraz nieco jasnego brązu. Drogę pokrywam błyszczącym lakierem. Zabezpieczam też powierzchnię gruntu przed dalszym etapem prac.
Po wyschnięciu lakieru przy pomocy rzadkiego pigmentu podkreślam przestrzenie między kamieniami. Nadmiar ścieram czystą chusteczką. Pora zabrać się za zrobienie kilku drzewek. Z gałązek wykonam pnie drzew, zaś ich gałęzie z suszonych kłączy i traw. Odpowiednio przycinam i formuję gałązki drzewa. W pniach nawiercam otwory, w które przy pomocy kleju stolarskiego wklejam gałązki. Na chwilę wracamy do kuchni. Przy pomocy blendera rozdrabniam zebrane jesienią i wysuszone liście. Tak uzyskana posypka nie zmieni w zasadzie swojego charakteru i w naturalny sposób imitować będzie jesienne opadłe liście na dioramie. Czas zasadzić nasze drzewka.
Mając je już osadzone na podstawce, można nieco skrócić niektóre gałązki, tak aby poprawić ich kształt i by lepiej komponowały się z otoczeniem. Następnie, podobnie jak w przypadku posypywania terenu piaskiem, tak i tym razem smaruję całość klejem stolarskim i posypuję zmielonymi liśćmi. W pierwszej warstwie znajdują się nieco grubsze i ciemniejsze frakcje. Dodaję też nieco posypki na krawędź drogi, a także w niewielkich skupiskach na jej W kolejnej warstwie posypka drobniej zmielona i o nieco jaśniejszej barwie. Trochę liści przyklejam też na skałki. Drobne korzonki i kłącza świetnie nadają się do imitacji suchych gałęzi leżących na ziemi. Warto dodać również kilka traw i krzaków. W tym celu nawiercam otwór, w który wklejam źdźbła.
Dodaję też kilka większych konarów. Po drugiej stronie również dodaję kilka mniejszych krzaków. Teraz czas pomalować czubki drzew, tak aby wszystkie gałęzie były w jednej barwie. Przy pomocy aerografu maluję czubki drzew. Miejsca klejenia dodatkowo poprawiam małym pędzelkiem. Ponownie mieszam nieco drobnych liści, którymi obsypię pomalowane gałęzie. W ten sposób imitując te liście, które jeszcze nie opadły z drzew. Mieszankę przyklejam za pomocą lakieru do włosów. Całość spryskuję grubą warstwą, a następnie posypuję liśćmi. I to już w zasadzie wszystko. Efekt końcowy oceńcie sami. Dajcie znać, czy rezultat końcowy Wam się podoba. Dzięki za obejrzenie tego filmu, polecam również obejrzenie pozostałych filmów na moim kanale. Do następnego, cześć.